DJI Flip, czyli mój pierwszy dron. A gdy skończysz oglądać ten film, to będzie także twój pierwszy dron. Bo jeżeli żadnym jeszcze nie latałeś, to właśnie dociera do ciebie, że powinieneś to zmienić. Those three words are spelled out in your eyes. But before I go on, say something wrong. I just hope and bite my tongue. Cause you've been told too many times before. Yeah, you've been told so many times before. So I'm gonna try with something new. And I'll never say that I love you. Mamy połowę stycznia, a DJI właśnie zaprezentowało najnowszą zabawkę. I w tym roku to jak na razie najlepsza zabawka, której nie potrzebujesz, ale którą bardzo chciałbyś mieć i na którą w pełni zasługujesz. Dopadł ci kryzys wieku średniego? Kup sobie drona. Żona narzeka, że zbyt dużo siedzisz na kanapie i oglądasz mecze? Kup sobie drona. Zbyt często wychodzisz z kumplami na piwo i wspólnie w domu ustaliliście, że pora to zmienić? Kup sobie drona. Czy drony rozwiąże te problemy? Nie, ale uwierz mi, zabawa jest przednia. Ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer. Drona kupiłem za swoje własne środki na potrzeby nagrania tej recenzji, m.in. dzięki wsparciu moich patronów w serwisie Patronite. Tak się jednak składa, że ten odcinek ma swojego sponsora, a jest nim platforma Artlist. Artlist to idealna platforma dla filmowców, montażystów i wszystkich tworzących treści na media społecznościowe. Znajdziecie tam muzykę do filmów, bank ujęć, efekty dźwiękowe, a od niedawna także możliwość generowania lektora przy pomocy AI oraz Cinematic LUT, aby Twoje filmy wyglądały jeszcze lepiej. Także jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd brać fajną muzykę do filmów, to właśnie znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie. W opisie tego filmu znajdziesz link z zaproszeniem do platformy, dzięki któremu uzyskasz darmowy dostęp przez 2 miesiące. Przyznam się bez bicia, nigdy wcześniej nie miałem drona, nie latałem dronami i o dronach wiem zdecydowanie więcej w teorii niż w praktyce. Dlatego jeżeli z czymś się nie zgadzacie w tym materiale, nie bójcie się i dajcie znać w komentarzu, być może obydwoje nauczymy się czegoś nowego. Do kupna swojego pierwszego drona zbierałem się już od dawna i tak naprawdę dopiero podczas premiery DJI Flip zdecydowałem się w końcu rozpocząć tą przygodę. Ta przygoda to jednak spora odpowiedzialność. Pamiętajcie, że drony to nie są zabawki. Nawet jeżeli kręcenie filmików z powietrza wydaje się niewinną zabawą,
To niestety tak nie jest. Jeżeli jesteś rodzicem lub dalszą rodziną i planujesz zakup drona w prezencie chociażby dla dziecka, to pamiętaj, że latanie dronami w Polsce obwarowane jest wieloma przepisami. Przede wszystkim większość dronów dedykowana jest dla użytkowników, którzy ukończyli minimum 16 rok życia. Wymagane jest także założenie operatora bezzałogowych statków powietrznych, a także zgłaszanie wszystkich lotów przy pomocy aplikacji Drone Tower. Latając, zadbajcie o bezpieczeństwo swoje oraz osób postronnych. Nie wstydźcie się latać w kamizelkach, tak jak ja robię to w trakcie trwania tej recenzji. W sprawie wszelkich wątpliwości na temat latania dronami w Polsce polecam odwiedzić stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie znajdziecie wszelkie niezbędne informacje. DJI Flip to starszy brat niedawno zaprezentowanego drona DJI Neo, który początkowo zbierał fatalne opinie od recenzentów, co jednak nie przestraszyło jego potencjalnych użytkowników, co sprawia, że dron sprzedaje się naprawdę całkiem nieźle i znajduje całkiem duże grono zadowolonych użytkowników. Drony tego typu cechują się bardzo dużym naciskiem na bezpieczeństwo, zarówno dla osób, które nimi latają, jak i osób postronnych. Zarówno w przypadku DJI Neo, jak i tutaj omawianego drona DJI Flip, śmigła są fabrycznie całkowicie obudowane, co ma minimalizować ewentualne obrażenia, gdyby coś poszło nie tak. Ramiona tego drona są dodatkowo w pełni składane, co ma bezpośredni wpływ na to, jak mało miejsca zajmuje ten dron w plecaku. Domyślna klasa tego drona to C0, a sam dron waży poniżej 249 gramów. Według zapewnień producenta na jednej baterii możecie latać około 31 minut, a sam start drona jest możliwy bez użycia żadnej aparatury sterującej. DJI Flip został wyposażony w matrycę 1,1/3 cala typu CMOS, co przekłada się na to, że możemy nim robić zdjęcia w rozdzielczości 48 megapikseli lub filmować w rozdzielczości 4K maksymalnie w 60 klatkach na sekundę. Jeżeli zdecydujecie się na nagrania pionowe, to jest taka możliwość bez fizycznego przekręcania gimbala, wtedy nagrania tworzone są w rozdzielczości 2.7K. Do naszej dyspozycji oddany jest także 10-bitowy profil płaski D-Log-M. Choć nie jest to taki typowy profil płaski, jakim w przypadku urządzeń DJI byłby profil płaski D-Log, to daje on bardziej zaawansowanym użytkownikom zdecydowanie większą kontrolę nad zakresem tonalnym, jaki możemy uzyskać na nagraniach z tego drona, zdecydowanie w większym zakresie niż jest to możliwe w przypadku plików MP4, które są gotowe do odtworzenia prosto z drona. Wszystkie ujęcia nagrane dronem DJI Flip, jakie macie okazję zaobserwować w tym materiale, zostały zrealizowane właśnie w profilu płaskim D-Log-M, następnie przekonwertowane do przestrzeni barwowej Rec 709, poddane korekcji kolorystycznej oraz odszumione. Zamówiłem dla siebie wersję Flymore Combo, czyli dron z 3 bateriami oraz z aparaturą sterującą z wbudowanym ekranem, czyli popularny kontroler RC2. W sprzedaży jest także dostępna nieco tańsza wersja z 1 baterią oraz kontrolerem RC2 lub najbardziej budżetowy wariant, czyli dron z 1 baterią i kontroler RC-N3. Choć dron posiada możliwość w pełni autonomicznego lotu bez użycia jakiejkolwiek aparatury, to w tym momencie taka opcja nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, natomiast wydaje mi się, że jest tylko i wyłącznie kwestią czasu, aż taki pojawi się w ofercie. W zestawie Flymore Combo otrzymujemy naturalnie drona z kompletem 3 baterii, stacją do ładowania oraz aparaturą sterującą. Wszystko to zapakowane jest w podręczną torbę, w której mieści się to wszystko. Na naszym wyposażeniu dostajemy także kilka dodatkowych akcesoriów. Mowa tutaj m.in. o przewodzie do zasilania USB-C czy komplecie zapasowych śmigieł oraz śrubokręcie, który umożliwia ich samodzielną wymianę. Choć przewód w opakowaniu jest tylko jeden, także możemy ładować naraz albo stację dokującą z bateriami, albo kontroler, to warto odnotować i zdecydowanie na plus jest fakt, że jest to przewód już o podwójnym porcie USB-C, czyli tą najbardziej nowoczesną opcją. Wspominam o tym dlatego, że choćby nie tak dawna premiera DJI, czyli mikrofony DJI Mini, które pojawiły się około miesiąc temu na rynku, posiadały jeszcze przewód do ładowania USB-C na USB-A, czyli ta starsza wersja, nie wiadomo po co tak naprawdę. Być może nie mam większego doświadczenia, jeżeli chodzi o latanie dronami, natomiast posiadam spore doświadczenie, jeżeli chodzi o filmowanie. Dlatego zamawiając tego drona, od razu ze strony zamówiłem sobie komplet filtrów ND dedykowanych właśnie do tego modelu. Zestaw filtrów ND do drona DJI Flip składa się z 3 filtrów odpowiednio o mocy ND16, ND64, ND256. Służą one ku temu, aby mieć jeszcze większą kontrolę nad naszą ekspozycją.
W tym miejscu muszę powiedzieć, że odrobinę ubolewam nad propozycją filtrów, jaką oferuje nam producent w tym zestawie. Zdecydowanie zamiast filtra o mocy ND256 widziałbym tam filtr o mocy ND32. W dronie zastosowano obiektyw o przysłonie f1.7. W połączeniu z profilem płaskim D-Log-M oraz nagrywaniu w 50 klatkach, co przekłada się na czas migawki 0,01 sekundy, tak naprawdę nawet w najbardziej słoneczny dzień nie będzie potrzeby używania filtra o mocy ND256. W trakcie swoich lotów bardzo często miałem jednak sytuację, że filtr o mocy ND16 był filtrem zbyt słabym, a filtr o mocy ND64 był filtrem zbyt mocnym. I to właśnie w takich sytuacjach najbardziej użytecznym byłby ten pośrodku, czyli o mocy ND32, którego niestety nie było w zestawie. Zastosowana matryca wraz z profilem płaskim D-Log-M całkiem nieźle radzi sobie z dynamiką tonalną, a i poziom szumów mniej więcej do poziomu ISO 400 jest w pełni akceptowalny i użyteczny, co pozwalało w jakiś sposób skorygować tę ekspozycję przy braku tego filtra. Pamiętajcie także, że profil płaski D-Log-M, jak każdy inny profil płaski, zdecydowanie woli więcej światła niż mniej w kadrze. Generalnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością obrazu, jaki otrzymujemy z tego drona. Na co dzień jestem użytkownikiem pełnoklatkowych aparatów ze zdecydowanie większymi matrycami, także poziom moich oczekiwań był całkiem spory. Na co dzień nagrywam swoje wideo dość wysokiej klasy obiektywami i bałem się, że w połączeniu ze sprzętem, którego używam na co dzień, obrazek z tego drona będzie wyglądał jak z takiej małej plastikowej kamery. Nic jednak bardziej mylnego. Obraz jest ostry, nasycony, a gimbal świetnie radzi sobie z tłumieniem wszelkich drgań, jakie powstają podczas lotu. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że obrazek jest nawet odrobinę zbyt ostry i nieco zbyt mocno nasycony. Jako dosyć zaawansowany montażysta i operator filmowy lubię mieć odrobinę większą kontrolę nad tym, jaki poziom odszumiania, nasycenia czy ostrości dodawany jest przez urządzenie rejestrujące, bo zdecydowanie wolę te efekty dodawać sobie na spokojnie w postprodukcji. Tutaj jednak nie mamy możliwości zmiany tych ustawień. Jestem także naprawdę pełen podziwu, w jaki sposób ten dron radzi sobie z dynamiką tonalną podczas pracy z profilem płaskim D-Log-M. Jeżeli nie wiecie, czym jest dynamika tonalna, to w skrócie i w bardzo dużym uproszczeniu chodzi o to, jak wiele detali jesteśmy w stanie zarejestrować jednocześnie w najciemniejszych i w najjaśniejszych partiach naszego obrazu. Nie da się ukryć, że praca na plikach typu D-Log-M wymaga sporo wiedzy na temat tego typu plików, wymaga wiedzy na temat przestrzeni barwowych oraz po prostu samej obróbki w postprodukcji takich materiałów. Choć jest to odrobinę czasochłonne, to myślę, że jest to w pełni warte wysiłku, jaki należy podjąć, co myślę jest widoczne na filmach, jakie macie okazję tu zauważyć. Samo latanie dronem jest bardzo intuicyjne. Tak jak już wspominałem, nie mam żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o latanie dronami, jednak udało mi się go opanować bez większych problemów. W kontekście tego drona jednym z najczęściej poruszanych zagadnień, jakie dało się słyszeć na grupach dyskusyjnych czy pod filmach na temat tego drona, było to, w jaki sposób radzi on sobie na silnym wietrze. No i cóż, nie będę zakrzywiał rzeczywistości, muszę przyznać, że konstrukcja tego drona sprawia, że łapie on wiatr dosyć mocno. Jest to dron niezwykle lekki, a jego śmigła są mocno obudowane, także połączenie tych dwóch czynników nie powinno nikogo dziwić, że dron zachowuje się na wietrze dosyć chaotycznie. Nie było to dla mnie jednak większym problemem, przede wszystkim z tego powodu, że staram się nie latać w warunkach do tego nieprzeznaczonych, a silny wiatr w centrum dużego miasta według mnie nie jest dobrym pomysłem na latanie. Nie dlatego, że dron mógłby sobie z tym nie poradzić, tylko i wyłącznie dlatego, że według mnie jest to po prostu niebezpieczne. Mieszkam w ścisłym centrum Krakowa, miasta o dosyć gęstym zaludnieniu, także wydaje mi się, że ewentualna utrata panowania nad dronem w takim miejscu nie byłaby czymś rozsądnym. Nie odczuwałem absolutnie żadnej potrzeby szukania limitów, co ten dron potrafi, a czego nie potrafi, chociaż na pewno nie da się ukryć, znajdziecie na rynku drony, które na silnym wietrze poradzą sobie lepiej. Czy to jednak oznacza, że ten dron nie nadaje się do latania albo że w ogóle do niczego się nie nadaje? Według mnie nie i myślę, że potwierdzają to filmy, które Wam właśnie pokazuję. Dron DJI Flip jest według mnie dronem dosyć głośnym, słyszalnym w dużym zatłoczonym mieście, nawet na wysokości około 30 metrów, co dość mocno przykuwa uwagę. Latanie nim w trybie śledzenia na wysokości kilku metrów jest dość mocno uciążliwe dla wszystkich znajdujących się wokół. Nie jestem szczególnym fanem tego typu rozwiązań, czy to podczas spacerowania, biegania, jazdy na rowerze.
Ze względu na to, po pierwsze, że nie mamy większej kontroli nad tym, w jaki sposób ten dron się zachowuje, ale przede wszystkim ze względu na to, że jesteśmy do niego ustawieni tyłem. Zdaję sobie jednak sprawę, że takim poglądem jestem w zdecydowanej mniejszości, a zapotrzebowanie na tego typu ujęcia wśród użytkowników mediów społecznościowych jest bardzo duże, a ten dron jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Generalnie ten dron jest odpowiedzią na zapotrzebowanie influencerów czy twórców treści na media społecznościowe, którzy chcą tworzyć ujęcia z powietrza w pełni autonomicznie, bez potrzeby zewnętrznych operatorów, co po prostu uatrakcyjnia ich filmy bez jakichś większych dodatkowych ceregieli. Założenie oczywiście jest takie, że całość ma być tworzona w pełni bezpieczne, z tego też powodu dron jest tak mocno obudowany. Teoretycznie było już to dostępne w niedawno zaprezentowanym dronie DJI Neo, natomiast choć był on w bardzo atrakcyjnej cenie, mocno zdziwiło mnie, jak stosunkowo kiepskiej jakości oferuje on nagrania, przede wszystkim nadające się do czegokolwiek, tylko w poziomie. Nagranie w 4K wykadrowane na pion oferuje nam jakość w Full HD bez jakiegokolwiek pola manewru, jeżeli chodzi o dodatkowe kadrowanie, co na współczesne standardy nie jest rewelacyjną wartością. W przypadku tego drona kamera również nie posiada możliwości odwrócenia się na pion, natomiast mamy możliwość rejestracji materiałów w pionie z rozdzielczością 2.7K, co daje o wiele większe możliwości w postprodukcji. Nie miałem wobec tego drona żadnych oczekiwań, nie mam też większego porównania. Po prostu zamówiłem go w momencie, gdy pojawił się w sprzedaży. I był to strzał w dziesiątkę. Dokładnie tak samo może to zrobić większość z Was, która dronami jeszcze nigdy nie latała, bo były zbyt drogie, zbyt niebezpieczne, zbyt niedostępne. Ten dron rozwiewa wszelkie te wątpliwości. Latanie nim okazało się dziecinnie proste. Jakość obrazu, jaką otrzymałem, naprawdę rewelacyjna, a cena śmiesznie niska w porównaniu do tego, ile radości mi sprawił. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to spróbujcie, tak jak ja spróbowałem. Ale po to właśnie są zabawki dla dużych dzieci.